Siemka, ja jestem Adacho i na początek mała zagadka. Jak myślicie, co dzisiejszy odcinek ma wspólnego ze Szczecinem? Może któraś z tych paczek przyszła do mnie ze Szczecina? Nie. Tak się składa, że moją szczecinę na głowie staram się sukcesywnie ukrywać ze względu na przegrany przeze mnie zakład. Przegrałem na początku, a w zasadzie gdzieś tam w środku lutego zakład, że w Dragon Ball Daima coś się pojawi. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, bo ten czerwony kolor, który będę musiał mieć na głowie w związku właśnie z przegranym zakładem, trochę mi się zaczyna śnić po nocach, ale muszę zapuszczać włosy, więc ze względu też na to, żeby nie pokazywać wam właśnie mojej szczeciny, która zaczyna przypominać taką skórkę do kiwi. Wiecie, jak wygląda kiwi i jak gęste włosy. Jak wyglądają włoski kiwi, to ja tak właśnie zaczynam wyglądać, więc nie chcę wam psuć odczuć, więc zaczynam coraz bardziej się wstydzić tego, co noszę na głowie, ale to nie jest temat przewodni dzisiejszego odcinka. Mam dzisiaj dwie paczki, jak widzicie, także jest to oczywiście seria paczki, od których rosną włosy, pokurw. Dlaczego otwieram dwie naraz, a nie jedną w każdym odcinku? Wydaje mi się, że przez pierwszą paczkę przelecimy szybko. Pierwsza jest od Sebastiana. Sebastiana kojarzycie, jeśli oglądacie na moim kanale filmy z karcianki Card Game, ze względu w zasadzie Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Sebastianowi bardzo dziękuję. Ostatnio tak rozmawialiśmy, że Sebastian mi znowu zaczął wysyłać kody z tej karcianki, więc jest już w sumie wrzucony na moim kanale film z openingów, jest póki co tylko dla wspierających. Dzisiaj jest bardzo ciekawa tego, co jest w tych paczkach. Podejrzewam, że jest to coś związanego z kartami, bo Sebastian bardzo lubi otwierać karty. Zobaczcie, jaka piękna dyzia przyszła! Więc ja ostatnio Sebastianowi powiedziałem: Sebastian, to może ty mi daj jakiś namiar na paczkomat, to powinienem ci się odwdzięczyć i też ci coś wysłać. I tak się skończyło, że Sebastian wysłał mi paczkę zamiast ja do niego, także... Cześć Adacho, malutki prezencik ode mnie, nie zmieniaj się, pozdrawiam serdecznie. Ej, to jest Gojo, zobaczcie. Karteczka z Jujutsu Kaisen, prawda? On takie okularki nosił? Jestem fanem i to też jest zabawne, że Gojo jest akurat w połowie ucięty, prawda? Nie śledzę Jujutsu Kaisen na bieżąco, ale akurat ten mem to myślę, że mogę sobie tutaj zarzucić. I większość z was będzie kojarzyła, o co mi chodzi. O! Tak, to są karty, ale... To są nieotwierane karty! To są nieotwierane karty! Ja myślałem, że Sebastian mi wyśle jakieś używane. Że będę mógł je otworzyć tutaj, w sensie pokazać wam. O! Patrzcie! O, starter deck z Bardokiem. Ostatnio wyszły nowe podstawowe talie w Dragon Ball Super Card Game. O tej właśnie grze mówię. I to jest czarna talia. Ostatnio nawet robiłem chyba jakieś samony, w których były te karty obecne. Tylko się w sumie zastanawiam, czy jest sens nagrywać z tego film, bo tutaj, znaczy wiadomo jakie są karty w środku, prawda? No bo to jest nie booster pack, gdzie losujemy karty, tylko mamy podstawowe karty już napisane. Ale to nie jest wszystko, bo jest jeszcze coś tutaj. To może się wydawać, przynajmniej dla mnie to się wydaje takie bardzo nietypowe, albo trochę dziwne nawet, że Sebastian tak dużo mi tych kart wysyła i kodów. Musicie mi uwierzyć, że jakby wliczyć wszystkie kody pojedyncze, które dostałem od Sebastiana, to już idzie w setki. Ja go pytam, czy ty mi to wysyłasz dlatego, że tobie się tego nie chce wklikiwać w komputer? Bo muszę przyznać, że wklikiwanie tych kodów jest dość nużące, ale nie zaglądam darowanemu koniu w zęby. Nie, Sebastian mówi, że jest typem... Tu są jeszcze karty z One Piece i jest boosterek do otwarcia. Okej, zobaczcie. Karty z One Piece i jakiś boosterek w tle i karty z Dragon Balla i też jakiś boosterek w tle. I tu mamy kilka kart, które są wsadzone w koszulki. Chyba nie będę tego robił w tym filmie ze względu na jedną rzecz. Mam tutaj tak dużo tego kontentu od Sebastiana, że to zasługuje na osobny odcinek, a zaraz się skupię na paczce od Przemka ze względu na to, że ona jest po prostu większa. Więc nawet nie będę tego teraz otwierał, po prostu zostawię to na kolejny film, co Sebastiana powinno ucieszyć i też przy okazji zakończę jeszcze swoją myśl. Sebastian powiedział, że on jest taką osobą, która lubi patrzeć jak inni grają. On lubi patrzeć jak ktoś na przykład gra w LoL'a, albo jak ja otwieram karty. Dla niego to jest wielka radość i wielka satysfakcja, jak może zobaczyć jak ktoś inny otwiera. Jeszcze jak sobie pewnie myśli, że to od niego są te kody, to pewnie cieszy się bardziej. Dziękuję ci Sebastian, ale mówię, nie chcę temu się za bardzo przyglądać, bo to jest dobry temat na osobny film, więc jeśli jesteście zainteresowani takim filmem, to możecie dać znać. Nie powinienem wam tak wymachiwać tym nożykiem przed oczami. Nie trzymajcie oczu blisko ekranu, dobra? Bo ktoś wam może zrobić krzywdę przez przypadek. No dobrze, zobaczmy co tutaj się dzieje. Pamiętam, że Przemek wysłał mi maila, w którym napisał mi mniej więcej co tam jest, ale ja już zapomniałem. Mówię wam szczerze, on napisał mi chyba parę rzeczy, które tam jest i ja tak tylko rzuciłem okiem,
Bo ja nie lubię za bardzo wiedzieć, co dostaję. Wolę zawsze mieć niespodzianki, więc zazwyczaj w takich przypadkach ja po prostu trochę ignoruję te wiadomości. Nie, że tam totalnie olewam, ale raczej staram się nie wpuszczać do pamięci długotrwałej tego, co jest w tym mailu napisane, bo teraz bym wiedział, co otwieram. Pewnie sobie trochę przypomnę, jak zobaczę. Chociaż no, na pewno są to rzeczy związane z Dragon Ballem. To jest pewnik. Ale co konkretnie? Oprócz... Wow, ktoś tu ma niszczarkę w domu. Zobaczcie. Makulatura. Szkoda, że makulatury nie można oddać na złom. O, okej. Jedną rzecz już sobie... Ojeju! To jest cała paczka. Czekajcie. Powyciągam te pojedyncze rzeczy, dobra? Jeszcze więcej kart! To ja sobie chyba to zostawię też na osobny odcinek w takim razie. Może nawet włączony odcinek z Sebastianem. Sebastian i Przemek zasponsorowali mi 2 odcinki. Nie tylko ten, który oglądacie, ale ten też z przyszłości. Chcecie zobaczyć, co jest w środku? Patrzcie. Czy w środku może jest coś jeszcze? Nie wiem, jakaś moneta? Na szczęście mam ją znaleźć? Przecież tutaj dosłownie można robić jakieś losowanie losów. Dobra, chcę się pozbyć tego jak najszybciej, bo jak koty się do tego dorwą, to będę mieszkał na papierze, spał na papierze i jeszcze pewnie jadł papier. Bo tak to się wszystko rozniesie po mieszkaniu. Dyzia, nie myśl o tym. Zacznijmy od tego. O! Patyczki dla Dyzi. Dyzia! 1 i 3 są numerki tutaj narysowane. Bim bom. Jakby co to nie spadają metalowe kulki, tylko cukierki. Dostałem garść cukierków Bim Bom. Dziękuję bardzo. Staram się nie jeść słodyczy, więc może jakby chodziły dzieci i śpiewały mi kolędy, to bym im ich poczęstował takimi cukierkami. Ale kolenda już była. To jest dość dziwne. Nie wiem w sumie dlaczego, być może to ze względu na to, że ostatnio pokazałem tego fidget spinnera, którego znalazłem, w zasadzie to chyba u rodziców on jeszcze leżał. To jest fidget spinner, który nawet nie wiem skąd mam. Wiem, że jednego mój kumpel specjalnie dla mnie ukradł nad morzem. Nie polecam takich rzeczy robić i nie pochwalam tego, ale to jest prawdziwa historia. Był gdzieś tam nad morzem i po prostu go ukradł. Potem się dopiero o tym dowiedziałem. Ale to nie jest ten, to jest inny. A to jest kolejny fidget spinner. Tylko że tym razem różowy. I coś on robi? Play 1, Play 2. A nie, patrzcie, jest na instrukcji napisane, jak można się nim bawić. Można go trzymać między palcami, a można go trzymać o tak. No i mam co robić! I mam już plan na cały tydzień. Dziękuję ci bardzo, Przemek. A drugi fidget spinner? Zaraz podejrzewam, że będą rzeczy Dragon Ballowe, bo póki co żadnych Dragon Ballowych rzeczy nie widziałem. A pamiętam, że tam była jakaś wzmianka o Dragon Ballu. Gameplay Diversity! Wow! Jego też można trzymać na palcu! Ale ten jest jakiś lepszy. Ten wygląda jak taki prawdziwy Transformers. Ależ on jest ciężki! Patrzcie, jak on wygląda! Złoty, on jest z czystego złota. Musicie mi uwierzyć, że on waży 5 kilo. Słyszycie ten dźwięk? Porównajcie sobie ten dźwięk. Ależ on jest ciężki, twardy. Porównajcie sobie dźwięk mojego najstarszego fidget spinnera. Słychać tutaj lekki plastik, prawda? W przypadku tego różowego jest podobny dźwięk, ale tutaj jaki to jest bajer, ale to jest twarde i ciężkie. Aż strach się bać. Bawić się czymś takim. Widzicie, jaki jestem magik? Patrzcie, może zakręcę trzeba naraz. Myślicie, że dam radę? Ty, jak on się cały czas kręci. On nie przestaje się kręcić. Patrzcie. Który zatrzyma się pierwszy? Ten żółty, złoty się kręci od już jakiegoś czasu. Oba zwalniają, ale przecież ten różowy już się zatrzymuje, a ten złoty się dalej kręci. On w ogóle nie zwalnia. Czekajcie. W takim razie ja się zabiorę za otwieranie paczki numer 2. A może bym go gdzieś postawił, wiecie? Postawię go gdzieś w tle, tylko że i tak robię w filmie cięcia, więc nie będzie wiadomo, kiedy dokładnie się skończył kręcić, bo ja nie będę wam cały czas pokazywał tego. Nie wiem, może zrobię materiał dla wspierających, gdzie zakręcę tym fidget spinnerem i będę tak siedział przez 15 minut, jak się on kręci. Ale muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tego.
Cały czas się kręci. I pięknie wygląda. Jest naprawdę ciężki. Dałbym radę zakręcić 3 naraz? Klękajcie przed moją mocą! A mogę go tak zakręcić? Będzie mi tak hałasował. Ale jestem pod wrażeniem. To jest chyba do tej pory mój ulubiony fidget spinner. I ten dźwięk. To jest jakaś puszka. Zobaczymy, co to jest. Ale z tego, co widzę przez folię, na szczęście to nie jest piwo. Dlaczego na szczęście? Ponieważ piwa staram się ostatnio nie pić. Chociaż muszę przyznać, że ostatnio pierwszy raz od 1,5 roku, chyba tak, spotkałem się, uwaga, osoby, które oglądały streamy z Akademika być może będą pamiętać Fabiana. Właśnie z Fabianem. I z Fabianem piwko wypiłem. Tak się spodziewałem. Ostatnio pełno jest tego na zakolach. Wrzucacie swoje zdjęcia, że ej, coś takiego znalazłem. To jest herbata, ale z tego co pamiętam już miałem coś takiego tutaj. W sensie próbowałem, więc smak raczej mnie nie zaskoczy. Dziękuję ci bardzo. Dostałem jeszcze czekolady. To jest ulubiona litera Dyzi. Cóż, gdybym nie liczył kalorii i nie starał się nie jeść takich rzeczy, to pewnie bym się ucieszył, ale tak się składa, że no ani czekoladki, ani tych cukiereczków nie zjem, ale myślę, że będą czekać na jakąś inną okazję. Tak jak mówię, może komuś dam w prezencie. Na tych kart w sumie zobaczę, co to są za karty, bo nawet nie wiem. A, to są karty... O nie, to jest dużo kart. Tu jest bardzo dużo różnych kart. Są karty Chio, ale nagrywałem już tyle filmów na temat kart Chio, że chyba nie ma potrzeby nagrywać kolejnego. Są jakieś inne Dragon Ballowe karty. Dyzia bardzo się cieszy na myśl o tym, że będziemy bawić się tymi kartami, także możecie sobie tutaj w tle posłuchać jej śpiewów. Co to są za karty? Jakieś angielskie karty? To są karty z 2001 roku, a jestem zdumiony, w jakim one są stanie. Muszę przyznać, że wyglądają na całkiem zadbane. Ja bym powiedział, że na bardzo zadbane. Wszystkie te paczuszki są ponumerowane numerami 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.6 nawet. Okej, jestem teraz na mailu tutaj z Przemysława i wiecie co? Jest jeszcze jedna rzecz. I to jest chyba rzecz, na którą cieszę się najbardziej. A mianowicie numer 5 na tej liście. Figurka wydrukowana i pomalowana przeze mnie. Nie wiem, co to ma być, ale mam tutaj maila, na którym spoilerów żadnych już nie widzę. To jest Chaozu, widzę już jego twarz. Ależ jakiś duży. Czekajcie, to jest dorosły Chaozu? Może to jest jakiś Ultra Instynkt Chaozu. Pomalowana i wydrukowana przez niego? Ja chuj! Co to jest za kozak? Dysia, chodź zobaczyć. Co to jest za figurka? Ja myślałem, że to będzie jakieś ulepione z plasteliny. Takie, że ledwo będzie... O, ręka mu odpadła. Chaozu robi cosplay ten Shinhana. Czekajcie, może zaraz to się da jakoś przyczepić. Nie no, nie wierzę. Co to jest za figurka? Przecież to wygląda jak jakiś Bandai Presto. What? No nie, ręka mu się odczepi... Chociaż może się tak pokaże. Tak wam pokażę. Co? Jaki on jest duży! Zobaczcie, jaki zajebisty. Jaki zajebisty Chaozu. Widzicie jego nogi? Fakturę na jego spodniach? Buty. Pas. Zagięcia na koszulce. Czapeczka. Pompon. Zobaczcie, jaki on jest duży. Tylko tutaj ręka mu odpadła, kurde. Nie wiem, czy to jest coś, co się... Nie, no ewidentnie jest tutaj złamane. Ale ja to sobie skleję. Nie ma żadnych jakby dodatkowych części, które trzeba byłoby skleić. A nawet jakbym tak wcisnął, to by stała. Dobra, czekajcie, bo mi Dyzia demoluje mieszkanie. Co się dzieje? Tego się w ogóle nie spodziewałem! Dobra. Ten gość musi iść na półkę. Tylko kurde, szkoda, że jest tutaj złamany w jednym miejscu. Nie jest wcale taki ciężki. Czyli mówi, że on jest wydrukowany w 3D, ale jak on jest pomalowany? Przecież, kurde, no, powiem wam, czuć taką farbę, ale przecież to jest tak profesjonalnie pomalowane, że się to w głowie nie mieści. Chaozu bez ręki, powiem wam, że nawet ma swój klimat. Ja pierniczę, co to jest? Zobaczcie jego! Zajebisty! Dziękuję ci bardzo, Przemysław. Nie spodziewałem się tego. Teraz ja mogę wejść sobie tutaj na maila. Cześć Adacho, przepraszam, że czytam to na samym końcu, ale nie chciałem sobie spoilerować. Przede wszystkim dziękuję za godziny twoich materiałów, które towarzyszą mi podczas realizacji mojego hobby. Dragon Balla znam, oglądam i czytam praktycznie od urodzenia. Mój starszy brat oglądał Dragon Balla na RTL 7 i TVN 7. Zbierał karty z Chio, a mangę pożyczałem od bibliotekarza szkolnego z jego własnej kolekcji.
Twoim widzem jestem od niedawna. Zaraz minie pierwsza rocznica, odkąd zacząłem Cię oglądać. Wiem to, bo pasja do Dragon Balla wróciła do mnie wraz z informacją o śmierci mistrza Toriyamy. Od tamtego momentu oglądam chyba wszystkie Twoje materiały. Piszę to... Owocowe openingi też? Piszę to jeszcze przed finałem Daimy, więc życzę sobie i Tobie mocnego zakończenia serialu. Osobiście bardzo lubię Daimę. Mimo jej wielu problemów świetnie się bawię, oglądając co tydzień wraz z moją dziewczyną, z którą równo rok temu zaczęliśmy oglądać Zetkę, Superkę, GTA, a teraz Daimę. Nie będę już przedłużać, więc życzę dużo zdrowia Tobie, Marci, Twojemu tacie i Twoim kotkom. I niech kustosz będzie z Tobą! PS, przepraszam, że nie wydrukowałem tego listu i nie wrzuciłem do paczki, ale mam problemy z drukarką, a chciałem wysłać paczkę przed premierą ostatniego odcinka Daimy. PS2. Gdybyś chciał zobaczyć inne moje prace, możesz sprawdzić je tutaj. Jest link do Instagrama. Ręcznie malowane figurki. Artefaktory figurki. To jest twoje! To jest twoje! Ja chuj. Pokażę wam tego Instagrama. Kleję wam tutaj link do tego Instagrama w opisie i też screen tego, jak to wygląda. Co tu się dzieje? Te Kratosy, Spidermany, Batmany... Tyś sam to żeś malował? Ale jaja. Kurde, Bele, Przemek, jesteś potężny. A, i są spoilery odnośnie paczek, dobra. Fidget spinnery, nie pamiętam w którym, ale w jednym z ostatnich odcinków pokazywałeś jeden, więc dorzucam do paczki. Pićko z zakolami. Dziękuję. Przydałby się raczej jakiś krem na zakola czy coś. Smakołyki dla Ciebie, Marci i kotków. 200 kart z Dragon Balla wyprodukowanych między 86 a 2017 rokiem. Część z tych kart pewnie masz i nie ma tu naprawdę rzadkich egzemplarzy, ale może znajdziesz coś ciekawego. Karty z Chio na pewno już masz i to w lepszym stanie, ale chciałem zrobić clickbait, żeby było równo 200 kart. Karty podzieliłem na kategorie. Wow! To są najstarsze karty. Karty Panini. 86, 89 rok. Są 4, ja je chętnie zobaczę. Akurat te chętnie zobaczę. Karty Panini 86, 89. Patrzcie, jaki jest napis na dole. Sangoku. To jest po włosku czy po francusku, bo nie widzę? No nie, to jest po francusku. Ale jaja. Być może najstarsze karty z Dragon Balla w ogóle, jakie są. Ktoś by musiał to sprawdzić. Bulma i Yamcha. Trzecia to... Ten Shinhan Chiaotsu! I one mają jeszcze jakieś statystyki w tle. Ta jest już... Ta też jest z 86. A to? Tylko pytanie, czy te karty są... To nie jest możliwe, żeby one były z 89 roku, wydaje mi się. No nie, to nie jest poprawny rok. Teraz widzę po Freezie, tak właśnie skojarzyłem. Freeza, tutaj widoczny z anime, ma w tle napis 89 rok, aczkolwiek saga Freezy w japońskiej telewizji zaczęła się bodajże albo w 90, albo 91. Więc nie jest możliwe, żeby ten Freeza był z przeszłości. Podobna jest sytuacja z przeklętymi figurkami, które mają na przykład Gotenka z Majin Buu Sagi i też jakiś tam rocznik 86. Myślę, że to jest po prostu kwestia samego anime Dragon Ball Z, kiedy ono się zaczęło pojawiać, a nie konkretnie tej karty, więc tak czy siak, te karty są naprawdę antyczne, bardzo mi się to podoba. Karty Chio 4.2, karty 4.3 to są Score Dragon Ball Z 2001, Score Dragon Ball Z 2003 i Score Dragon Ball GT 2004. Kolejna paczka Panini 2016, są tylko dwie, ale podobają mi się chyba najbardziej z całej paczki, a to sobie zobaczę w takim razie. Okej. Widzę Yamamurki małe, takie, powiem wam, są całkiem twarde. Widzę takie yamamurskie tutaj, yamamurski vibe na tym Goku, ale są dość twarde i mają fajne statystyki. Wygląda to trochę, jak wiecie, najsłabsze ogniwo. Ten teleturniej, jak się odpowiadało, z każdym kolejnym pytaniem poprawnym się szło do góry i trzeba było powiedzieć bank i wtedy się te pieniądze chowało do banku. A jak ktoś powiedział źle, to wtedy całe starania wszystkich osób w teleturnieju szły na marne i potem się pisało na kartce: Mariusz! Dlaczego chcesz wyrzucić Mariusza? Mówiła ta... Jak ona się nazywała? Szczuka. Kazimiera Szczuka bodajże, no nie? Dlaczego chcesz wyrzucić pana Mariusza? Bo nie powiedział bank, kiedy mieliśmy 50 000 złotych. Zapomniałem! Mamy karty Bandai 2017. To jest coś, czego mam tak naprawdę dość sporo, bo już robiłem openingi z tych kart, także powinniście je też dobrze kojarzyć. Ale lubię tę karciankę i zawsze mi się dobrze otwierało te boosterki. I... O! Patrzcie to! 4.8 to jest naklejki z najlepszą reprezentacją na świecie. What? O tym mowa?
O, Kuba Błaszczykowski. Z polską reprezentacją są naklejki. Wiesz co, kibicuję polskim piłkarzom, ale jestem daleki od tego, żeby sobie gdzieś na przykład przykleić naklejkę z Tiago Cionkiem, a tym bardziej jestem daleki, żeby przykleić sobie gdzieś, nie wiem, blachotrapeza, także... Polska, biało-czerwoni, tak, jasne. Mi nawet nie chodzi o wyniki, chodzi mi o zaangażowanie. Trochę się wyleczyłem przez ten spadek zaangażowania i sytuację w Polskim Związku Piłki Nożnej właśnie z kibicowania reprezentacji. Chociaż no mówię, kibicuję cały czas, ale nie już tak zawzięcie jak kiedyś. Dla mnie zawsze mecz reprezentacji polskiej to było święto. Tak czy siak jest jeszcze jedna rzecz tutaj napisana odnośnie tej figurki z Chaozu. Ja pierniczę. Figurka wydrukowana i pomalowana przeze mnie. Projekt twórcy z Patreona. Przedstawiająca najsilniejszą postać z całego uniwersum, która jest ukrytym zagrożeniem dla Zeno. Widzę, że gość jest na kanale Rock, a już zna stare memy. To mi się podoba. Kolory są trochę ciemniejsze i brudniejsze niż w oryginale, ale taką miałem inwencję twórczą i pasowały mi do stylu figurki. Przepraszam za wszelkie niedoróbki i niedoskonałości, ale dopiero uczę się tego fachu i pierwszy raz robię postać z anime, a te są moim zdaniem najtrudniejsze. Nie ma za co przepraszać, nawet za to, że chłop przyszedł bez ręki. Jest to sprawne nawiązanie do tego pana, który też nie ma pełnego kompletu, także rozumiem, że jest to pewne sprawne nawiązanie. Tak czy siak, myślę, że tę rękę sobie przykleję, a nawet jeśli nie, to Chaozu będzie stał na półce, bo muszę przyznać, że jest zrobiony naprawdę zajebiście. Dziękuję Ci, Przemysław, dziękuję Ci, Sebastian, dziękuję Wam, chłopaki, za wspaniałe prezenty. Tak jak mówię, te karty od Sebastiana będę jeszcze ogarniał w następnym odcinku, ale to dopiero za jakiś czas, bo jest sporo rzeczy do poukładania po zakończeniu Dragon Ball Daima. Prawdopodobnie jesteście tego świadomi. Póki co, dajcie mi znać, jak Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało faktycznie, to możecie zostawić lajka, suba, żeby niczego nie przegapić i podziękujcie chłopakom w komentarzach, bo widzę, że tutaj się naprawdę bardzo postarali. No Przemysław tutaj taką paczkę zapierniczył, że aż z butów wyleciałem. Nie wierzę, no patrzcie, to jest jakiś efekt motyla. Mam wrażenie, że to jest jakiś efekt motyla. Znalazłem jakiegoś starego fidget spinnera, pokazałem Wam go raz i w następnej paczce dostaję fidget spinnera i może się odezwie potem jakaś firma ze fidget spinnerami i fidget spinnery przez to zostaną przeze mnie reklamowane, a potem wrócą do łaski i znowu staną się wiralem. Taki właśnie efekt motyla, mam nadzieję, że nie nastąpi. Myślę, że zakończy się na tym, że dostałem fidget spinnera, a nawet 2 w paczce. Tyle ode mnie, nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Dziana!